Cześć, cześć ze Starego Grodu. Okej, jestem sobie tutaj, na tym spocie, na którym ostatnio leszcze brały. I zobaczymy, czy one dalej biorą. A druga sprawa, czy biorą na spławik. Bo to będzie taki film właśnie bardziej z połowu na spławik. Musiałbym coś tutaj poustawiać na zestawach i teraz się tak zastanawiam. Dobra, to moje ulubione haczyki 5-4. Fluorokarbon linka wystarczy. I tu się chyba łowiło co? Ciasto twarogowe, tak? Także teraz tak. Wszystkie 3 zestawy tak ustawię, zobaczymy. Widzę na czacie wyskakują leszcze, więc chyba dalej tu biorą. Będę musiał zobaczyć jaki spławik używać. Chociaż z tą informacją to my jesteśmy teraz tutaj na tej niedźwiedziej polanie. A ta niedźwiedzia polana mniej więcej rozciąga się chyba gdzieś odtąd, aż tutaj dotąd. Tam jest takie drzewo. Gdzieś w tych okolicach. Czy bardziej taki konar. I jak tu na czacie wyskakuje, że ktoś się złowił, spaliłem branie, no to macie to macie tylko informację, że to w tym obszarze. To i tak jest duża wiedza, nie? Można bardzo szybko przebiec, posprawdzać i coś spróbować złowić. Okej. Tak sobie szybko kije poustawiałem na numerach 1, bardziej inaczej ja używam na 2, 3, 4. Się zastanawiam, czy wszędzie używać tego spławika stałego, czy przelotowego nie użyć. Może na jednym tą przelotowy. No i z tym piórkiem. Wydaje mi się, że lepiej byłoby użyć trochę lepszy spławik, cięższy. Inaczej się zachowuje przy leszczach. Te długie są fajne i może na tym jednym kiju tu ustawię ciężar wyrzutu do 18. Bo ja te używałem zawsze 5,5 albo 3,5. Na niej się fajnie łowi. Tak, który by tu użyć? O. Te są tanie, w miarę fajne na leszcze. Też fluorokarbon. Przyponów nie trzeba używać na leszcza wtedy. A i przydałoby się czymś zanęcić. Przydałoby się czymś zanęcić. Zanęcę taką standardową zanętą na leszcza. Nie ma co tu kombinować. To nie jest leszcz. To może być leszczowe branie, jak się tak spławik wykłada, podnosi i położy. O. To jest właśnie leszcz. Teraz wypadałoby czymś zanęcić, nie? To znajdziemy zanętę zwykłą na leszcza. I tak na start myślę, ile to? 30-40%. I z 5-6 porcji. Ja chyba miałem akurat 6 tutaj w ręku, to mogę wszystkie wyrzucić. Dobra. To co, czekamy na brania. Zobaczymy, czy coś tu wyjdzie fajnego. Na czacie widzę, wychodzą. Ja dostałem tego jednego, jakieś jeszcze jedno branie było. No coś się powinno udać, nie? Kwestia, 1 godzinę już jest dobra na leszcze. Druga sprawa, czy ja na pewno wrzucone w dobrym miejscu, nie? Bo na te spławiki łowiło się jest pierwszy wymiarowy. Łowiło się ile? Jest tak z 8 metrów teraz chyba, tak? 8 metrów to jest troszkę dalej. Spławik z reguły reaguje bliżej. Dobra, spróbuję to zaciąć. On taki mały jest.
No teraz to ładna akcja się wydarzyła na 3 kijach. No też ja czasem łączę łowienie leszczy na grunt z powikiem, ale to używam jednej wędki. Patrzcie, spadła ta ryba. A, ten wędki był 100-gramowy. I właśnie podejmuję próbę łowienia też na spławik. No ale jedną wędką to nie ma dużo akcji, nie? A tutaj to co chwilę teraz będzie. Właśnie sobie zapaliłem latarkę. Jak myślicie, lepsze są brania jak się ma lampę, czy to tylko taki dodatek jest? Jak kiedyś na węgorzach jak stałem, to w ogóle nic nie zapalałem. Później miałem teorię, że co najwyżej można lampę sobie kupić, postawić, to będzie lepiej. No, wydaje mi się, że to kompletnie bez znaczenia. Dobra, to przynajmniej się udało jedną rybę zaciąć, ale chyba gorszą. To będzie ładna ryba. No, chyba największa jak do tej pory. Ładne ryby siadły teraz. Całkiem aktywny ten połów. Gdybym paru ryb nie spłoszył, albo próbował zaciąć szybciej, to byłoby lepiej. Ale całkiem biorą. Dobra seria teraz, bo teraz nie wiem, czy tego przelotowego nie zmienić tutaj na normalne. Też wydaje mi się, że do tej pory największe ryby wyciągam na przelotowym. A z drugiej strony masa właśnie takich mniejszych też, bo co zrobić teraz w takiej sytuacji, jak jest branie tu, tam. Ale kolejny ładny leszczyk. Dobra seria siadła, nie? Teraz pytanie, kiedy donęcić? Tego to nie wiem, na razie jest prania. U mnie najczęściej ustępują branie gdzieś tak między północą a drugą, trzecią. I wtedy myślę, że można tu coś dorzucić. No znowu zanęty. Ale póki biorą, to nie ma co ruszać. No właśnie, północą, nie? Ile my tych ryb mamy? 16 ryb w 8 minut. Spora część jest taka z kolorkiem ładnym. Była seria brań i teraz jest już słabiej. Kolejny ładny. Już myślałem, że będzie większy. No dobra, teraz to się udało, nie? Zobaczymy, co tam będzie na lewej, czy nie spadnie. Teraz mamy jeszcze tutaj akcja na trzeciej wędce. Ciekawe, czy nie uciekną. Tego łowienie na grunt jest o tyle łatwiejsze, że teoretycznie tam też ryby spadają. Spadają, gdy nie mają, a gdy mają spaść i jest jakiś duża ryba niepotrzebna na małym zestawie typu, nie wiem, idziecie na węgorza, na rosówkę, to wtedy się przyczepi, a muryś sobie będzie pływał, nie odpuści, nie? No tutaj zresztą tutaj na batach podobna sytuacja, ale no to widzicie od razu, co to za ryba. Się zastanawiałem, co to jest teraz. Aj. Co to za ryba idzie w bok? Myślałem, że to jakiś amur albo coś. To jest jaś.
Akurat jazia na twarogowe ciasto lubię brać. Żadne zaskoczenie. Dalej aktywnie biorą te ryby. Ja myślałem, że to spowolni. Teraz tak się zastanawiam chwilę. Dobra, wyciągnięte i tutaj mogę poczekać, nie będę rzucał, bo tu już mogło być. Właśnie bym przeszarżował. Bo ta sekwencja rzutu i odkładania wędki, wiecie ile trwa? O, mamy 3 kg. Nieraz sobie lepiej odpuścić rzut, bo się nie da tego przerwać. Dobra. Myślałem, że to będzie od razu branie za chwilę, ale nie ma. Teraz pytanie, zanęcić już, czy nie zanęcić? Zanęcić, czy nie zanęcić? Nie pamiętam, ile razy na zawody się idzie. Także na czacie jakieś informacje wyskakiwała też. Wszyscy to widzieli, że zostało zanęcone. Ile tej zanęty ludzie rzucali przed zawodem. Teraz chyba tego nie widać, no? Co nie przywrócili tej informacji na czat. Ten ogólny, wy to widzicie, ale reszta ludzi tego nie widziała. Dobra, to teraz jakiegoś 4-kilogramowego, chociaż nie. Lepiej mieć 3 kg, bo często jest taka misja 3 leszcze po 2,7 kg. No często, no taka jest, istnieje. Nie wiem jak często, bo z reguły jak idę sprzedać i chciałbym chociaż mieć misję na 3 leszcze po kilogramie, to takich też nie ma. No, ale dobra, taka 3 razy 2,7 kg też istnieje. Tak o 80 do 100 potrafię za to płacić, więc warto. Tak jakby 4-kilogramowy już wyskoczył, to trochę można się zawieść tym, bo dość blisko już trofeum, nie? Dobra, jak mam zanętę? Znowu tą zwykłą na leszcza, tu mam 5 porcji. To rzucimy znowu. 30, 45, o, można 45 do 50% rzucić. Tu jest branie. Ja wyrzuciłem do końca zanętę, czyli tak, na początku miałem 6 porcji, teraz 5 porcji. No i kolejny wymiarowy. 40 ryb w siatce, z czego jeden karaś, tak? Do tej pory był. Myślę, dobry rezultat. Większość to była taka jednak z prawidłowym kolorem. Tych szarych nie lubię o takich. No bo za nie się nic nie ma. Dobra, odkładamy tą wędkę. Ryszek na leszczak, jak już macie umiejętność łowienia, robienia bardziej sobie kawałków ryb, no to chociaż żeby miały te 500 gram, a nie tak jak ten teraz. Był mniejszy. Ktoś wyciągnął trofkę rumpia, bo to też jest jakiś spot, nie? Rumpiowy. Też na spławik się dało łowić, tylko co? Czerwony robak na przykład. O, duża ryba będzie. Teraz jest problem. Ciekawe, czy sobie odpuści. Pęknie, pęknie. O. Ktoś wyciągnął trofkę, a w tym czasie ja straciłem swoją. A, dobra, to mogło nie być trofeum. Tego nie zauważyłem, nie? 3,5 tylko miałem tutaj karbon. Teraz tak, czy ta wędka ma wytrzymałość? Ma. Aj, szkoda. Mogło być coś ładnego. To mogło być coś ładnego. Dobra, taki haczyk damy. Z drugiej strony przy 3,5 kg wytrzymałości linki. No to nie musiało to być nic dużego. Taką będę żył nadzieją.
To pamiętam na transmisji jakieś wędkę połamałem. Tą fajną, tego bacika. No właśnie tam pomyliłem wędki. No tak się ma za dużo kijów, to się człowiek myli, nie? Jak byliśmy... Co my tam mówiliśmy? Leszcze? Chyba leszcze na spławik to miało być. A ustawiłem za mocną linkę do wytrzymałości kija i wziął amur. Już się go... Chyba już go podnosiłem, co? Tak mi się wydaje. I w tym momencie strzelił kij. Ja go chyba dalej mam tu w siatce. Że w siatce i w inwentory. Czekajcie, że on tu jest? O, jest tu Razor Ultra. To trochę kosztuje, nie? Bo ma wytrzymałość do 5-6. Ja nie pamiętam, co ja tam założyłem. 7? Ej, tutaj się nie udało. Tu się pewnie też nie uda. Bo zamiast łowić, to mówię, nie? No teraz nie wiem. Tam jest ładne branie, ale właśnie to jest to. Dobra, tu jest 2,8 prawie. Może sobie ten leszcz nie odpuścił. No to jest to, co raz wspomniałem przez chwilę, że był na tyle duży, że szkoda rzucić, bo może spaść. Całkiem teoretycznie mogę tam zaciąć rybę. I się okaże, że tam jest jakiś taki 100-gramowy, a tutaj stracić rybę, bo się odczepi, nie? Już musicie sobie wyrzucić, co to może być wielkościowo za sztukę. Oczywiście jak nie przesadzicie, widzicie, tu od razu widać, co to za ryba była. Nie przesadzicie tak jak ja z tym przyponem czy liningą główną 3,5 kg wytrzymałości. To będziecie wiedzieć. Dobrze jest mieć podobne zestawy 3. Od razu wiadomo, co się wyciąga. No, ludzie się chyba budzą. O, prędzej było z 30 osób? 29 chyba, co? Na początku. Nie pamiętam dobrze, ja to nagrywam z rana. Mamy 8 rano, jak to nagrywam. Mam nadzieję, że będzie dalej działać, ale dość aktywnie jest, bo jak już spoty wygasają, to zaczynają słabio to dawać. Z drugiej strony ja czasem ponawiałem to nagranie tego spota leszczowego. Tu jest zacięte, tu nie. Dobra, to bierzemy tam. Ponawiałem nagrywanie tego samego spota 3 tygodnie pod rząd na przykład. Już ktoś mówił, że już u niego nie działa. Z reguły było tak, że no jak ktoś łowi leszcze, to łowi, nie? A ja tylko tutaj wpadam nagrywać. Wpadam to nagrywać, połowię tam przez godzinkę i już mnie tu nie ma. A jak ktoś łowi przez tydzień bity parę godzin dziennie, to swoją pulę wyciągnie. No tak zawsze było, że każdy miał swoją określoną pulę do wyciągnięcia. I to zaczyna już sobie oddawać. No ta rano jeszcze takie małe. Właśnie a propos aktywności spota. Lecz dobrze wchodzi, tak widzicie, 21 do 6, 7 rano. To jest jakieś karasiowe branie. A jak przyjdziecie w dzień i dostajecie takie po 600, 300, 400 gram, to znaczy, że to jest ten spot, on jest aktywny. Bo biorą aktywnie tylko mniejsze sztuki wtedy w dzień. Ale jak wam w dzień nie wychodzą, nawet najmniejsze, to znaczy, że już spot, to już nie będzie to. Może być, ale już się kończy aktywność.
Wiesz, w niektórych przypadkach ta aktywność dopiero u niektórych osób się zaczynała. Bo to odnośnie każdego spota było. Że się wydaje, że on się nie aktywuje w jednym czasie u każdego. Było jakieś takie przesunięcie. To przesunięcie też powoduje to, że u niektórych osób on się już mógł szybciej skończyć. O, kolejna trofka leszcza, jak tu stoimy. 4,8 ktoś teraz wyciągnął. A mi wygląda, że nie będzie dane wyciągnąć trofeum, ale 40 ryb. Teraz 40 ryb w godzinę, czy w 15-20 minut. Patrzcie, 3 ryby spłuszę. Spłuszę 3 ryby, czy tu mi się udało wyciągnąć coś? Chociaż na tym jednym. Chociaż wydaje mi się, że tam dobrze to zacinałem. No ale niestety. Trochę srebra uciekło. O, to będzie najmniejszy z tych, który brał. Dobra, ile jestem tutaj? 24 minuty. 24 minuty. 27 widzę nagranie. Trzeba będzie chyba to przyciąć trochę, co? Dobra, to jeszcze chwilę stoję. Bo nieraz się udało, że trofeum wyciągałem gdzieś z rana nawet, nie? Bywały takie sytuacje. Ale to trzeba zaciąć tą rybę. Bo jak nie zatniemy, to nie wyciągniemy. Teraz no odłóż tą wędkę. No. Dobra, udało się. Udało się 2 ryby na raz. No nieraz było. Nie ta wędka, nie ta wędka, nie ta wędka. I tu znowu. Na tym przelotowym jednak mi się wydaje, że najgorzej. To też w ogóle tam było chyba najwięcej akcji leszczowych na tym środku. Ale to widzicie dlaczego? Tam była ta linka 3,5 kg. Teraz pytanie, jak tam wyciągnąć taką rybę? Jak podprowadzić ją, żeby ona sobie jednak nie uciekała? Jest sporo mistrzów łowienia na bata wędkami UL z wytrzymałością jakąś tam śmieszną i wyciągają amury nawet, nie ma problemu, biegają za tą rybą. Tylko, że tutaj tak średnio widzę bieganie. Jak sobie postanowi płynąć w przeciwną stronę niż ja stoję, no to ciężko to. W lewo jakby biegł wzdłuż brzegu, no to jakbym tu mógł biec, no to tak by ta ryba płynęła w ten sposób, no to jeszcze nie, ale jak ucieka ode mnie, to ciężko. Chyba, że no, ktoś już ma doświadczenie, wie jak wyprowadzić tą rybę i sprowokować, żeby płynęła w moją stronę. Na gruncie to wiemy. Na gruncie tak jest, że te amury na przykład, inne ryby tutaj większe wam wpadną. Tu ustawiacie sobie kija. Przykładowo płynie wam w tamtą stronę, to musicie tą rybę wyprzedzić. Możecie wtedy kija ustawić tak. I on wtedy wam tam napłynie tam wzdłuż tego koryta i możecie co chwilę tą rybę wyprzedzać. No ale tam mamy zapas linki, a na bacie w sumie podobna zasada byłaby lewo-prawo, ale żeby skontrować to, żeby on nie płynął taki przykładowy amur ode mnie, tylko do mnie, to w sumie nie wiem. Dobra, mamy godzinę 8. Chciałem powyciągać te zestawy, bo mi szkoda brania. Ale dobra, idziemy to sprzedać. Teraz tak, skończyło się na 48 rybach. Ile to może być srebra? Czy ja będę miał 200 srebra? To byłby dobry wynik jak na pół godziny. To byłby dobry wynik jak na pół godziny. Myślę, że w kawiarni nic nie będzie. Chociaż może będę miał tyle szczęścia, co? No mam. Ale nie zaczynaj od sprzedaży tych największych.
te w sam raz, co przekroczyły. 35 tylko za to, no ale dobra. Coś jest. 35 w kawiarni i tutaj 29 minut. 175. Tu liczyłem na 200. Troszkę jest mniej, ale razem z kawiarnią myślę, że całkiem dobry wynik. Ok, dzięki za obejrzenie filmu. Taka zabawa z łowienia leszczy na spławik, myślę, że całkiem ciekawa. No i na razie. Ja sobie zobaczę, czy coś tam się jeszcze nie bawi na tych spławikach, ale raczej już się zdążyły spłoszyć. Pa, pa.